Witam ponownie, drodzy słuchacze. Znów wracam do Was po dłuższej przerwie i nie zapomniałem o Was, lecz cóż, problemy znalezienia wolnomularza, który jest ujawniony, szczególnie w naszym kraju, generują duże problemy, ale jeśli nie w naszym kraju, to zawsze możemy poszerzać granice. Dlatego dziś przychodzę do Was z kolejnym swoim gościem. Filipem Wierniewskim. Witam Cię serdecznie, Filipie. Witam. I dlaczego mówię, że poszerzać trzeba swoje granice? Ponieważ Filip w tym momencie jest we Francji, więc tam troszeczkę, jeśli chodzi o ujawnienia się, jest łatwiej, ale do tego, drogi Filipie, dojdziemy. Zaczynamy gradobicie pytań. Standardowe moje pytanie do każdego z gości było to samo, czyli kiedy i gdzie zostałeś inicjowany, więc Ciebie też, Filipie, zapytam o to samo. Kiedy i gdzie zostałeś inicjowany? Więc to było 22 lata temu i to było w Warszawie, w obediencji, która się nazywa Wielka Loża Francuska. To znaczy, nawet nie ma przetłumaczenia po polsku, La Grande Loge de France. Tak? Który trochę działa jest w Polsce. I dla słuchaczy, którzy będą szukać, jedna z najstarszych obediencji na świecie. O tak. Dla tych, którzy będą chcieli. No, 22 lata to już długo, jakkolwiek nie patrzeć, pewnie niektórzy nasi słuchacze mogą tyle mieć. Więc powiedz mi, dlaczego na przełomie milenium zdecydowałeś się na aplikowanie do wolnomularstwa? Co było powodem? To wtedy, nie da się ukryć, to było pod wpływem mojego ojca, który jest wolnomularzem i mi przekonywał do tego, że będziesz spotykał bardzo interesujących ludzi, podróżował trochę w innym świecie. Okej. To tutaj też ja oczywiście sprawdziłem to, więc podpowiem, drodzy słuchacze, jeśli chcecie, to szukając po nazwisku mojego dzisiejszego gościa, znajdziecie też jego tatę w internecie. Chyba nawet na Wikipedii w pewnym momencie widziałem, że pewne artykuł jest, ale żeby wam nie ułatwiać, bo to masońsko jest, żeby popracować, to zostawimy znalezienie imienia twojego taty już naszym słuchaczom. Ale słyszymy obcy akcent, zresztą mówiłem, że w tym momencie jesteś we Francji. Powiedz mi w tym momencie, w jakiej obediencji, ewentualnie w jakiej loży pracujesz? Więc byłem w tej Wielkiej Loży Francuskiej, która ma do siebie, że dopóki co nie akceptuje kobiet. I to mi trochę przeszkadzało. I więc się spisałem do innej ewidencji, która się nazywa Wielka Loż Kultur i Duchowości, która otwiera się do wszystkich. Kobietom. Voilà. I tam jestem 12 lat. I razem z moim ojcem i niektórymi bratami i siostrami żeśmy tworzyli lożę, która się nazywa Jana Henryka Dąbrowskiego. I tam piastujesz może jakieś oficerskie stanowiska? Na początku byłem pierwszym oficerem, ale bardzo szybko byłem czcigodnym mistrzem. Czyli okej. A
Co robi inaczej? Bo już gdzieś poruszaliśmy ten temat, ale to bardzo fajnie będzie po raz kolejny powiedzieć, gdy czcigodny ustępuje ze stanowiska, to jak się odnajduje z tej drugiej strony stołu? Po pierwsze, czcigodnym nie ustępuje. Tak? Okej. Są wybory, czcigodnym się jest 2-3 lata. Mhm. Potem systematyczne są wybory i czcigodnym nie ma wyboru. To znaczy, że już przestanie być czcigodnym. On ma być zastąpiony. Tak? Unikamy pojęcia tego o dłuższych okresach rządzenia, aby unikać jakiejkolwiek idei o dyktatury. Okej. Okay? To ciekawe. To jest bardzo istotne. Potem co? Czy już nie jest czcigodnym? I to bardzo dobrze. Bardzo miłe. Bo jak się ktoś jest masonem i trochę ma doświadczenie, on wie, że walor życia nie jest tam rządzenie cudzysłowa. Tak? Bo czcigodnym nie jest jakimś szefem. On jest szefem orkiestry. Tak? On ma wyczuć wszystkie emocje, zapotrzebowanie braci i sióstr. Więc on jest sługą. I bycie sługą przez 2-3 lata bywa trochę satysfakcjonujące oczywiście, ale męczące. I przede wszystkim jest takie pojęcie o demokracji, dać innym władzę, cudze. Także przestać być czcigodnym jest wielką satysfakcją, jeśli do tego ma się wrażenie, że się robiło dosyć dobrą robotę. No ale właśnie, to bardzo ciekawe, bo miałem już tutaj na kanale braci z Le Droit Humain, czyli właśnie Mieszanego Zakonu, ale był też Tadeusz Cegielski, który jest w Wielkiej Narodowej Loży Anglii, czyli dalej nie inicjują kobiet. A ty tu właśnie mówisz, że tego w Wielkiej Loży Francji ci brakowało, że nie było kobiet, czyli uważasz, że ta masoneria, w cudzysłowie liberalna, jak to się czasami mówi, jest jednak lepszą drogą? Nie o tyle mi brakowało, że nie ma kobiet, bo jak oglądam jakiś mecz z kumplami, jest dobrze z facetami. Natomiast mi się wydawało, to mi się wydaje absolutnie bez sensu. Tyle. Ich prawo, ale o co w to chodzi? Nie? Bez sensu. Więc świat się tworzy z kobietami, z mężczyznami, jest różne, rodne i masoneria ma akceptować wszystkich. Kobiety, mężczyźni, Żydzi, katolicy, muzułmanie, murzini, żółci, czerwoni, różowe, dopóki oni są wszyscy otwarci na innych i akceptują tych różnic. Dla mnie to jest baza masonerii. Okej, rozumiem. No. I więc nie czułem się swoim. W swoim świecie, w tej obediencji, która jest interesująca, ale też mają, jak słyszałem ostatnio, mały problem z tym.
Okej, ale to nie zdradzajmy szczegółów, bo może uda mi się też zaprosić któregoś z braci z Wielkiej Loży Francji. Mam nadzieję, bo oni faktycznie mają wielką, starą tradycję. I ich rytuał jest bardzo, bardzo interesujący. Mhm. Bardzo dużo wybitnych ludzi tam pracuje. Mhm. A powiedz mi, bo mówisz, że zdarza ci się pracować w Polsce w loży Jan Henryk Dąbrowski, a czy we Francji też należysz do jakiejś loży? Ale GLCS nie ma coś takiego. GLCS to jest jedna obiedieńca, ale w pewnym sensie jedna loża. Mhm. To jest taka mała różnica, na przykład z Wielką Lożą WWP, której każda loża jest do pewnego poziomu niezależna. My tworzymy jedną lożę będącą w tej samej obietnicy. To znaczy, że jak idę pracować w jednej loży w Paryżu, nie jestem gościem, tylko jestem członkiem tej loży, bratem, tak? W moim przypadku. Nie? Tyle. Czy we Francji uczestniczysz w jakichś pracach? No, tak, w tej loży, który się nazywa GLCS, który się nazywa Utopia. Utopia względu Thomasa Mora. Okej, rozumiem. A powiedz mi, bo tak szukając pewnych tematów właśnie związanych z francuską masonerią i pytań też wśród światowców, którzy oglądają ten program, pojawia się pytanie bardzo często, jeśli chodzi o francuską masonerię, to bardzo dużo mówi się tam o polityce. I teraz powiedz mi, czy ty jako Francuz, czy osoba mieszkająca we Francji, nie ma tam takiego problemu jak w Polsce z ujawnianiem się, że ktoś będzie cię wytykał palcem, o mason idzie? Nie. Te świątynie widać, jest na zewnątrz napisane Wielka Loża, coś tam. Nie, to nie jest kłopot, Czyli nie ma problemu. Zresztą ja będąc mieszkający długo w Polsce, bardzo często mówiłem ludziom, jestem masonem. Tak? I nigdy widłami cię nie pogonili jeszcze. Nie pogonili, ale to był trochę szok. Voilà. Nie, we Francji to nie jest wielki problem. Niektórych są, tak jak w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, spiskowcami, więc myślą, że tam chcemy rządzić świat, albo że rządzimy światem. Niestety tego nie robimy, świat by był lepszy, gdyby było tak, tak? Ale też bywa to we Francji, ale są sklepy masonerii, są świątyni, to znaczy świątyni, miejsce, gdzie masoni się spotykają i bywają zapisy Wielka Loża francuska, czy coś, tak? A powiedz mi, bo miałem tu już przyjemność gościć jedną osobę właśnie z Wielkiej Loży Kultur i Duchowości, ale zapytam troszkę opatrznie, czy w Loży Utopia pracujecie w tym samym rycie, którym pracujecie w Polsce w Janie Henryku Dąbrowskim? No, nie rytem, tylko rytuałem. O, dziękuję za poprawę. Rytuałem, faktycznie. Okej. Bo ryt jest taki sam w prawie wszystkich
obediencach, czy we Francji, czy w Polsce. Rytuał się trochę zmienił, jest trochę inny. Tak, oczywiście. Mhm. No bo mówiąc jednak o rycie, bo mówisz, że wszędzie praktycznie jest ten ryt szkocki dawny i uznany, ale też szukając właśnie informacji znalazłem, że jest taki ryt jak ryt francuski, elektryfikowany czy tam poprawiony różnie, Tak. czyli nie, w nim nie pracujecie. Nie. Okej. Są dwa loże, które o tyle co wiem, tam nigdy nie byłem, pracują. Tak? To znaczy jest pewna otwartość. Mhm. A powiedz mi proszę, jak już tak mówimy o lożach, o obediencjach, to różni moi goście różnie często bywają na pracach, od razu w miesiącu po nawet trzy razy w miesiącu. Jak to jest u ciebie? Jak często spotykacie się u siebie w loży? We Francji to jest raz w miesiącu Mhm. do 2 razy w miesiącu, tak? Mhm. Ale to był raz w miesiącu też. Bo każdy jest trochę zajęty, plus trzeba się przygotować na tej pracy. Szczególnie jak się ma deskę. To na pewno, tak, o tym też już słyszeliśmy, ale teraz tak już z takich technicznych pytań chciałbym cię zapytać takie rzeczy może bardziej osobiste, bo często pojawia się pytanie, co daje człowiekowi dołączenie do masonerii i co byś takiemu powiedzmy 25-latkowi, który teraz słucha tego kanału, powiedział, co tobie da dołączenie do masonerii? Spotkanie się z ludźmi, z którymi nigdy by się nie spotkał. Bo masonerii nie uznaje coś takiego jak inaczej. Każdy z nas mieszka mniej więcej w tym samym środowisku. Tak? Jestem nauczycielem, to moi znajomi są nauczycielami, może trochę lekarzami, ale nie podróżujemy między klasami. Tak? Mhm. Masonerii jest otwarta na wszystkich. I więc każdy może zostać masonem. Tak? Mhm. I więc w tej masonerii faktycznie możesz spotykać wybitnym politykiem i zwykłym handlarzem. Mhm. Plus ten wybitny polityk, jeśli on zaczyna pracować w tej masonerii, mimo tego, że jest bardzo znany, będzie musiał trzymać się cicho, dopóki jest uczniem przez rok. A ten zwykły handlarzem będzie jego mistrzem i jemu tłumaczyć, na czym polega dany symbol itd. I więc to jest ta rzecz fantastyczna, tak? Że te granice, które sobie tworzymy, bądź świat dla nas tworzy, nie istnieją w masonerii. To jest najważniejszy punkt. Drugi punkt jest to, i właśnie to jest związane, że są momenty bardzo mocne braterstwa. Ale tutaj nie mogę więcej o tym powiedzieć, bo to są akurat to braterstwa i intensywność tego braterstwa to jest ta tajemnica masonerii. Okej, to muszę zadać to pytanie. Zawsze unikam takich tematów
clickbaitowych, jak to się mówi, ale sam to powiedziałeś, bo w Polsce nie zdarza się sytuacja, w której polityk otwarcie powiedziałby, że jest masonem. We Francji to jest inaczej. Tak, oczywiście. Tam nie ma takiego... Nie ma problemu. Mhm. Ale nie ma problemu, żeby o tym powiedział, ale o tym nie mówi. Bo po co? We Francji także polityk nie mówi, że na przykład jest protestantem. Chociaż, jeszcze raz, masoneria nie jest religią, ale nie mówi, że jest katolikiem, nie mówi, że jest tym. To jest jego życie intymne, nikt się nie miesza. Ale jeśli ktoś by zapytał mu, czy pan jest masonem? Tak. I nie by była reakcja ze strony dziennikarza, a pan spiskuje. Nie. Okej, no. To by było odpowiedź na jakiś wywiad związany na przykład z masonerią. Mhm. Wiemy, że pan jest masonem, czy pan mógłby nam opowiedzieć o masonerii? Tyle. Mhm. Okej, no to zupełnie inna rzeczywistość niż w Polsce, tak? Bo w Polsce myślę, że byłby co najmniej ustawiony do linczu taki polityk, który by się przyznał do Nie tego. do końca. Bardzo przepraszam. To było jeszcze dobre czasy, gdy wiceminister kultury sponsorował w Muzeum Etnologii w Warszawie wystawę o masonerii. I wtedy wiceminister kultury, to była kobieta, nie pamiętam jak się nazywa, ale otwierała te wystawy. To było jakieś 10 lat temu. To muszę zweryfikować w takim bądź razie. Nie zweryfikować, ale sprawdzić tej historii. I my byliśmy, muszę ci powiedzieć, bardzo zadowoleni, że gdyby ta Polska się otwierała na ten temat i było bardzo, bardzo dużo ludzi na tej wystawie. I żadna agresywność, nie było tym, nie wiem, ekstremistów na zewnątrz. Okej, to na... Także ta Polska potrafi. Tak, ale niedawno jeden z polityków właśnie grzmiał z mównicy na temat tego, że jego przeciwnicy są masonami i chcą doprowadzić Polskę do ruiny, więc dlatego... I też mówił o Żydach pewnie, nie? I cyklistach. Nie, Dokładnie, ale ale, to jest nieważne. ale teraz tak jeszcze powiedz mi, bo cały czas mówimy o tym, że masoneria może nam dać poznanie ciekawych ludzi, może nam dać element rozwoju, ale powiedz mi, bo na pewno pojawi się pytanie, no dobrze, ale co ja mam dać w zamian? Dlaczego mam coś dać w zamian? Takie jest wielokrotnie patrzenie, tak? No bo teraz ktoś ogląda ten program i mówi, kurczę, no to poznam ciekawych ludzi, dowiem się czegoś, będę się rozwijał, ale na pewno będą chcieli ode mnie coś w zamian. Ciekawe, co to jest. Stąd takie pytanie. Nic. Bądź serdeczny, miły, pracuj nad sobą, napisz dobre deski i będziemy przyjacielami i braćmi i siostrami. Mhm. Nic się nie żąda specjalnego. To nie jest tak, że coś w zamian. Wiesz, czasami ludzie patrzą na to w ten sposób, stąd Tak, też... ale to jest sposób patrzenia absolutnie absurdalny. Tak? Mhm. Oczywiście jak ktoś zostanie inicjowany i kobieta, mężczyzna, nieważne, oczekujemy od niego, żeby pracował dobrze i żeby brał udział, tak? w tych pracach, żeby dołożył swój kamień, bo my jesteśmy kamieniami. Ale tyle. Nic w zamian. To znaczy nie wysłamy mu go na jej albo go na misję
gdzieś, żeby spiskować trochę. Nie, tylko każdy jest kamieniem trochę nieoczesanym, tak? Mhm. I niech się oczesa i w momencie jest jak oczesany, on może tworzyć, być jednym z tych kamieni, które buduje ten mur, ten pałac, ten dom. Tak? Mhm. Tyle, koniec. Wymagania są tylko tyle, co możesz dać Mhm. siebie, Mhm. abyś był uczciwy, tak? Mhm. Abyś potrafił trochę uciec od własnych emocji, oczyścić się. Mhm. Jak się wchodzi na masonerię, do świątyni, mówimy, zostawimy metale na zewnątrz. Metal będący tym właśnie te emocje, które mamy w siebie. Te konflikty, które spotykamy na co dzień, czy w pracy, czy w rodzinie. To zostawić, chodzić do tej świątyni, oddychać. No? Mhm. I więc dać to oddychanie, ten spokój. Mhm. To jest ten zamian. Mhm. Okej. Jak mówię, to często gdzieś Zdajesz się nieprzekonany. Nie. Ja się czuję przekonany, tylko moje pytania często moi goście dziwią się nad moimi pytaniami, a je biorę po prostu z internetu, gdyż na różnych forach ludzie czasami zastanawiają się nad tym, szczególnie pod moimi filmami, czy gdzieś na forach. Jak to jest możliwe, że oni nie chcą nic w zamian? Więc stwierdziłem, że w końcu o to zapytam, tak, że na pewno jest coś, wszyscy tak twierdzą, więc stwierdziłem, że muszę o to... To jest związane z braku wiedzy, bo oczywiście jest cały czas te historie o tej spiskowej masonerii, że wysłamy ci, jesteś nagle żołnierzem, obiecujesz, że będziesz wiernym do końca życia, albo odcinasz swoje gardło, tak? Jest taki symbol masonerii, że tak robimy. Jeśli kłamiesz, to odcinasz swojego gardła. On jest tylko symboliczny. Tyle. Okej. I to jest związane z tym. Nic w zamian. Dobrze, rozumiem. Komuś się nie podoba. Jak komuś się nie podoba, często tak się zdarza. Do widzenia. I tyle. O właśnie, to jest kolejne pytanie, którego jeszcze nie zadałem nikomu. Powiedzmy, że ktoś przystąpił, przeszedł proces rekrutacji, został inicjowany, no i z jakiegoś powodu po, nie wiem, roku, miesiącu czy 5 latach stwierdza, że on nie chce już być masonem. Wielokrotnie są teorie na temat tego, że z masonerii odejść się nie da. Jakbyś... się pisze list informujący o dymisji, się przyjmie te dymisji, bo nie ma wyboru. My nie kontrolujemy ludźmi, nie jesteśmy tam policją, wojską i okej, do widzenia. Czyli nie ma problemu po prostu. Przepraszam, bywa, że niektórzy nie piszą list i nagle ich nie ma. Nie szukamy ich. Tak? Do widzenia. Okay? Tak patrząc na te pytania, które też mam przygotowane i te, które jak mówię, najczęściej odnajduję w odmętach internetu, zastanawia się też wiele osób nad tym, czy... Bo pojawia się takie określenie jak wielki architekt wszechświata i bardzo wiele osób gdzieś tam pisze, że okej, wszystko jest dobrze, ale ja nie wierzę w Boga.
jak byś powiedział właśnie tym osobom, które gdzieś w tym widzą swój problem? Zapraszam do czytania Spinozy. Co to oznacza Bóg? Jakaś siła wyższa. Jakaś wyższa siła jest, nie? Czyli na przykład jeśli ktoś... Czy to jest atom, czy to jest ten początek, coś jest. Czyli jeśli ktoś wierzy, w cudzysłowie wierzy, akceptuje teorię wielkiego wybuchu, to już wystarczy, tak? W pewnym sensie tak. Okej. Są obediencji, które są jak to się mówi po polsku? Ateistyczne. Ateistyczne, tak? Mhm. Ale zawsze gdzieś się kręci pojęcie tworzenia świata. Mhm. Ten Bóg, co to oznacza Bóg? Tak, siła wyższa, co to oznacza? Z pewnością dla nas nie jest ani katolikiem, ani Żydem, ani muzułmanem, ani Budą. No. To jest absolutnie drugorzędne dla nas. Tak? Mhm. Okej. Ale nie ma dobrej odpowiedzi na twoje pytanie, bo to jest absolutnie osobista sprawa. W tym się nie mieszamy. Czyli najlepiej, jeśli taka osoba ma tego typu wątpliwości, żeby skontaktowała się z interesującą go obediencją i po prostu na rozmowie z mistrzem, który będzie z nim rozmawiał, to wyjdzie, tak? Tak, oczywiście. To oczywiście. A też, jeśli pozwolisz, bo nie konsultowałem z tego z tobą, chciałem tutaj wprowadzić jeden temat, który pojawił się ostatnio pod jednym z innych filmów na YouTubie, gdzie mówiono o tym, że masoneria bardzo dobrze, teraz zacytuję, masoneria bardzo dobrze układała się z różnego rodzaju dyktatorami, a rozkwitała pod rządami Hitlera. I to jest cytat z jednego materiału. Wiem, śmiejesz się, ja rozumiem, ale muszę o to zapytać, bo tam bardzo dużo osób wypowiadało się i stwierdziłem, że muszę to poruszyć z którymś z wolnomularzy. Jak to wyglądało, jeśli masz taką wiedzę, bo nie wiem na ile... Hitler i masoneria? Tak. Mam taką wiedzę. Bo tak jak mówię, było powiedziane, że świetnie się dogadywali. Absurd. Nieprawda. Hitler to chyba było w 1936 roku. Zakazywał masonerii, bo dla niego też to było tak jak Żydzi, coś okropnego. I masoni zostali zmuszeni do przestania działalności w sposób oficjalny. Nie można wykluczyć, że niektórych masonów byli pro-hitlerowskimi, tak? Pro-Hitler. Mhm. Prawdopodobnie większość nie była. Ale to, że się świetnie dogadali. Proszę mi dać jeden przykład z wielkiego mistrza, który się dobrze dogadał z Hitlerem. I nawet gdyby było taki jeden, co to oznacza? Że on był głupi i niestety nie powinien był masonem. Nie było coś takiego. To jest absolutnie głupota. Cieszę się, że powiedziałeś to ty, nie ja, bo faktycznie do takich źródeł dotarłem, ale było to ciekawe, że prowadzący program mówił, że loże faktycznie
ułatwiały mu dojście do władzy i pod jego władzą rozkwitały, więc stąd takie twierdzenie się Nie było masonerii, za czasów Hitlera. Wszystko było zamknięte. Sobie po prostu tak. Można wszystko wymyślić. Ja nawet myślałem sobie, taka nowa informacja, że podczas Hitlera dzisiaj tak dobrze dogadali z Hitlerem, tak? Tak. Dlatego też mam na celu pewne wyjaśnianie pewnych tematów, ale jak już mówimy o tym, to czy dobrze rozumiem, że patrząc na założenia wolnomularskie, to żaden reżim totalitarny nie mógłby współistnieć? Proszę jeszcze raz. Czy dobrze rozumiem, że pod żadną dyktaturą masoneria nie mogłaby działać? W sensie razem z nią? Jest to mały problem, nie wiem jak to nazwać. Teoretycznie nie, bo masoneria jest z definicji tak demokratyczna, że dyktator nie może jej lubić. Mhm. I zresztą dlatego też była bardzo szybko zakazywana, najpierw w Holandii w 1738 roku. Bardzo szybko. Natomiast to jest pytanie, i tutaj nie mam wiedzy, to trochę w Afryce, gdzie masoneria jest popularna w tej elicie. Mhm. Które jednak akceptuje te dyktatury w różnych państwach w Afryce. Ale o tyle mogę się opowiadać o masonerii i Hitler, o tyle tutaj nie chcę za dużo mówić albo cokolwiek mówić, bo nie wiem, jaki jest układ, czy to jest oaza wolności, który jest tolerowany przez dyktatorów w Afryce. Nie mam wiedzy na ten temat. Ale oczywiście. Tutaj faktycznie te części świata, to zdaje się, że to funkcjonuje trochę inaczej, biorąc pod uwagę oczywiście, że to jest absolutnie inna kultura, inny sposób myślenia. Tak? Mhm. I pojęcie demokracji też pewnie jest inne. Także, natomiast w krajach o naszej kulturze, cudzysłowo zachodnim, absolutnie nie. Nie można, to się nie może dogadać. Te dwa pojęcia. Zresztą, co wiem, masoneria została zakazywana w Rosji. Ona istniała, ale niedawno została zakazywana. Do sprawdzenia. Mhm. Okej, to na pewno będziemy jeszcze sprawdzać i pewnie nie raz poruszymy takie tematy, ale jeszcze się tak zastanawiam nad tą, tak skaczę trochę z tematu na temat, ale gdzieś pojawiło się pytanie właśnie na temat tego, że czy jak jestem masonem w Polsce, to mogę pojechać do masonów na przykład powiedzmy we Francji, ale to już po części odpowiedziałeś, że według waszej obediencji nie ma znaczenia, że pracuję na co dzień w Polsce. Jeśli pojawiłbym się na pracach we Francji, to jestem przyjęty, tak? Tak. Natomiast nowa reguła jest taka, że jak się jest uczniem, nie można podróżować jeszcze. Chyba, że się jest w naszej obediencji, bo tak. Natomiast do innej obediencji trzeba być przynajmniej czeladnikiem. Tak? Mhm. Okej. To jest pojęcie, ale zresztą podróż czeladnika, który budował te katedry i mógł podróżować, żeby budować. Mhm. Czyli to takie odniesienie do tego, jak faktycznie było kiedyś, tak? Tak.
Ale jeszcze z takich ciekawych rzeczy, które przygotowałem na tą rozmowę, to, że 16 grudnia była bardzo ważna data ogólnie dla Polaków, ale był też dla masonów, bo przypada rocznica śmierci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza, który był zdeklarowanym masonem chyba. I teraz zastanawialiśmy się tutaj z osobami, które przygotowują ten program, czy wy jako masoneria czcicie źle, ale czy są jakieś obchody uczczenia takiej rocznicy? Jak to wygląda? No, wiem, że coś zostało zorganizowane, ale nie byłem obecny. Wiem, że także nie mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie. Wiem natomiast, że to jest faktycznie ważny moment, bo nie o tyle dlatego, że był masonem, mógł być i protestantem, ale to jest oznak nietolerancji, nieakceptowanie innych. Tak? To jest jak sprawa Dreyfusa we Francji. Tak? Wielki skandal. Tak? Tyle, ale nie wiem, nie mam, wiesz, jeszcze raz, ja nie mogę odpowiadać na pytanie, jeśli nie znam odpowiedzi. Oczywiście, jakby rozumiem, to jest urok takich programów, gdzie goście nie dostają wcześniej pytań, więc jak najbardziej rozumiem. Ale wracając do rzeczy, które raczej będziesz w stanie odpowiedzieć, przynajmniej tak mi się wydaje, to staram się w swoim programie przedstawiać różne obediencje, ich różnice między sobą i zastanawiam się, co byś mógł powiedzieć o GLCS-ie, tak? Bo jesteś osobą, która była w Wielkiej Loży Francji, teraz jesteś w GLCS-ie i moi słuchacze bardzo często zastanawiają się, zakładając, że w ich lokalizacji jest kilka do wyboru, albo są. Okay. Co byś powiedział o GLCS-ie? Zacznijmy od tego. Największa obietnica we Francji, jedna z największych w Polsce, jest Wielki Wschód Polski i Wielki Wschód Francji. W tych lożach się rozmawia otwarcie o polityce, historii i członkowie tych lóż też biorą głos w sprawach politycznych. Mam bardzo dobry przyjaciel, który mi opowiadał, jak ostatnio w jego loży się rozmawiało o Palestynie. GLCS, jak i Lóż Kultur i Duchowości, w tym samym momencie rozmawialiśmy o znaczeniu kamieniu, bądź światła, bądź danych symboli. My o polityce, każdy ma swoje opinie, ale rozmawiamy na zewnątrz. Tak? Wielki Wschód polski bądź francuski dalej rozmawiają o polityce i też planują, co możemy robić. Zgłaszają na przykład protesty przeciwko temu i temu. Tak? My nie. My zostawimy tutaj wszystko na zewnątrz i pracujemy nie o tyle na rzeczy, które uznajemy za ważniejsze, ale w tym momencie ciekawsze. Taka duża jest różnica, więc jesteśmy bardziej filozoficzni. Czy to oznacza, że niekoniecznie? Bo filozofia ma swoje przełożenie, ale nie polityczne.
Mhm. W GLCS nie znam, podejrzewam, ale na ogół opinie we Francji politycznych moich braci i sióstr. Mhm. Nie wiem, czy głosują na Macrona, nie wiem, czy głosują na Mélenchon. Natomiast wiem, że nie głosują na Le Pena, Mhm. bo są pewne granice, tak? Które są te granice tolerancji wobec innych. Mhm. Ale wiem. Natomiast WWP, oni wiedzą, na kogo głosują. Oczywiście nikt nie głosuje na Le Pena, bo też są pewne granice. Ale mogą głosować na wszystkich tak ludzi respektujących Rzeczpospolitej francuskim na przykład i mogą się pokłócić. U nas tego nie istnieje. Mhm. Więc to jest takie, są debaty, dyskusje, ale wokół tematów prędzej filozoficznie. Mam nadzieję, że braci i siostry z tym dobrze żyją, bo faktycznie niektórzy woleliby wchodzić w tematach bardziej politycznych. No. Mhm. Zrozumiano? Tak, myślę, że wszyscy zrozumieliśmy bardzo wyraźnie, ale ja tu użyłem skrótu, ty użyłeś pełnej nazwy, więc zapytam. Co prawda nie wiem, czy uzyskam odpowiedź, ale taka jest moja redaktorska ciekawość. Wielka Loża Kultur i Duchowości. Praktycznie nazwa całkowicie inna niż te standardowe, które pojawiają się. Wielki Wschód, tu mamy jeszcze dołożonych kultur i duchowości. Możesz coś więcej powiedzieć dlaczego, tak? Duchowości to oznacza wszystkie istniejące religii, myślenie filozoficznych, kultura całego świata. My mamy obowiązku znać wszystko tego, co tworzy świat. Tak? Okej. To jest ładna nazwa. Tak, bardzo, tylko właśnie pojawiło się już pytanie, kiedy rozmawiałem z jednym z Masz odpowiedź. Jeszcze raz? Masz odpowiedź. Idea jest taka, żebyśmy być obywatelem całego świata i więc rozumieć, być otwarci na wszystkie różne duchowości, tak? Wiarę, którą tworzą kulturę. Okej. Powiedz mi jeszcze, bo to też często się pojawiało w pytaniach, gdy ludzie czytają na różnych stronach na temat wolnomularstwa. Często pojawia się takie pytanie, co to znaczy, że loża, obediencja, czy w ogóle wolnomularstwo jest adogmatyczne? Bo spotkałem się na tym forum, że sobie ludzie wklejali rozwinięcie tego określenia, ale było pytanie, żeby to wyjaśnić prosto, co to znaczy w ogóle, że jest adogmatyczne. Nie wiem, jak to będzie po francusku, bo nie wiem, na ile pamiętasz te polskie określenia, czy nie bardzo. Tak. Per definicji jesteśmy wolni od wszystkich, każdy rodzaju ideologii. Nie możemy się zamykać w żadnym schematu, w żadnym sposobu myślenia, który mówi, tak to jest, rób to tak, bo tak to jest. A dlaczego jest taka tradycja, a nie wiem, dlaczego jest taka tradycja, ale tak to jest, więc tak rób. Jesteśmy wolni od tych, powinniśmy być wolni. To nie jest takie łatwe. Od każdej struktur kulturalnej.
E, Miejmy taki przykład. Jestem Polakiem, więc jestem katolikiem. Rozmawiam z Polakiem, a twoja religia, jestem katolikiem. A pytam, a dlaczego nie jesteś muzułmanem? Patrzy na mnie dlatego, że jestem Polakiem. Ale czy to oznacza, że to jest twoja religia z wybór? Pomyślałeś o tym? Czy zastanawiałeś nad tym, dlaczego jesteś katolikiem? Analizowałeś te religii? Czy położyłeś sobie obok pytanie? Islam, chrześcijaństwo, buddyzm? Bo jak rozumiem, jeśli jesteś katolikiem, to znaczy, że potrzebujesz tej duchowości. Ale czy położyłeś obok siebie wszystkie te religie, analizowałeś wszystkie i czy wybrałeś? Nie wybrałem i nawet się nie zastanawiałem. A jestem katolikiem, bo jestem Polakiem. A jestem sziitem, bo jestem Irańczykiem, tak? Albo jestem sunnitem, bo jestem Saudikiem. To jest horror. Idea jest taka, bicie wolny od tego wszystkiego. To zapytam inaczej, bo powiedziałeś, że to pozwala na zadawanie pytań. Czy w masonerii są, powiedzmy, reguły, tak jak w jakiejś religii, które są tak jest i koniec? Czy, nie wiem, można podważać zasady masonerii i ktoś na ciebie nakrzyczy, że czemu o to pytasz? Tak jest i koniec. Nie zrozumiem twoje pytanie. Czy masoneria ma jakieś sztywne zasady, o których nie wolno pytać, bo tak jest i koniec? Bo nie. Okej, bo tak często jest, że w wielu miejscach są zasady i musisz je przyjąć takie, jakie są. Bez pytania. Tak, ale nie są. Są zasady, ale zawsze są pytania i zawsze są odpowiedzi. Okej, rozumiem. Czyli można zadawać pytania o wszystko właściwie. Jeśli I dostajesz jesteś... odpowiedź. Tak? Okay. Bo masoneria jest mimo wszystko pewną strukturę. Tak jak wchodzisz, musisz akceptować jej reguły. Tak? Ale one są ci wyjaśnione. Tak? Bardzo szybko. A jeśli podczas twoich postępów w tej masonerii w pewnym momencie się nie akceptujesz tej reguły i mówisz do widzenia, to jest do widzenia. Brzmi liberalnie bardzo, jak tak opowiadasz nam o tym. No jest to liberalny, no co? Nie jesteśmy więzieniem, nie jesteśmy policjantami, nie jesteśmy wojską. Oczywiście, jakby rozumiem, tylko tak jak mówię... Jesteśmy tworzeni przez ludzi wolnych, którzy mają ochotę się spotykać. Jeśli jeden z tych wolnej osoby już nie chce się spotykać, jest wolny, otwiera drzwi i wyjść. I wychodzić. Rozumiem. No, to jest coś, co chyba właśnie najbardziej gdzieś tam było w mojej głowie przy tej rozmowie, porozmawiać o tej liberalności wyjścia w masonerii, ale już na sam koniec mam takie pytanie względem, tu muszę go jakoś ładnie ubrać słowa, czy zdarzyło ci się kiedyś żałować, że byłeś masonem? Żałować tego, że wstąpiłeś do loży jakiejkolwiek? Już nie mówię o obediencji, tylko że w ogóle wstąpiłeś do masonerii. Nie. Liczyłem na jakiś... Rozumiem, że oczekujesz coś, ale zawsze wracasz do tego samego. Mógłbym żałować, że wstąpiłem do wojska, bo
jeśli wychodzę z wojska, to może być dezercja, tak? Mhm. Do masonerii wchodzisz i odchodzisz, jeśli masz ochotę. Więc nie ma jak żałować, tak? To jest jak gdyby zapytać, czy żałujesz, że pojechałeś, nie wiem, do Egiptu. Okej, pojechałem na podróż do Egiptu, możesz być ewentualnie rozczarowany. Mhm. Ale wrócisz. Mhm. Jesteś w Egipcie, nikt ci nie zmusza do tego, żeby zostać w tym Egipcie, tak? Mhm. Nie wrócisz. Możesz żałować i mówić, okej, to nie jest to, co oczekiwałem. Mhm. Tyle. To nie jest więzienie, to nie jest wojsko, to nie jest polityka, który jak wpisujesz do jakiejś partii politycznej, potem jak odchodzisz, twoi byli znajomi mają żal do ciebie, etc. Nie. Jak ktoś odchodzi z masonerii, nasi braci i sióstr, to się zdarza, nie mamy żalu, no tak to jest, Boże. Okej. Myślę, że pewne rzeczy, szczególnie w tej kwestii, wyjaśniłeś nam bardzo dobitnie, a one były dość często poruszane, za co Ci bardzo dziękuję. I też dziękuję Ci za ten poświęcony czas, za tą godzinę, którą z nami spędziłeś i za tą naukę, która gdzieś pojawiła się w tej rozmowie. Więc jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Najważniejsze to jest ten spokój zewnętrzny. Nie ma konfliktu. Tak? Dokładnie. Ja się żegnam ze słuchaczami.